Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj pokażę Wam nowość od Kady, czyli Yongwong U9. Obecnie najszybszy seryjny samochód na świecie. Wersja Extreme osiągnęła prędkość 496 km na godzinę, czyli o 6 więcej niż Bugatti i tym samym Bugatti zostało zdetronizowane. Potrafi skakać, tańczyć, obracać się o 360 stopni. Zestaw do recenzji dostałem od Kada Polska. Pod filmem macie link do ich mediów społecznościowych. Składa się z 3671 elementów i obecnie w polskiej dystrybucji kosztuje około 1200 zł. Z kodem WOJWAK15 na stronie humbi.pl możecie kupić go prawie 200 zł taniej. Kod daje Wam również 15% zniżki na wszystkie zestawy od Kady. Yongwong jest zelektryfikowany, mamy tu aż 9 silników i zajrzyjmy do środka. Wewnątrz mamy 4 mniejsze pudełka z bardzo ładną grafiką. Mamy aż 39 woreczków z klockami, 2 batery boxy, 5 silników serwo, 4 silniki L, 2 rozgałęziacze, kabel do ładowania oraz oświetlenie, osobno trochę giętkich elementów, gumek oraz płetwa. 4 koła w pełni plastikowe, bez gumowych opon. Właśnie zastanawiałem się, jak Kada rozwiąże tę kwestię obrotu o 360 stopni w momencie, kiedy byłyby gumowe opony. Teraz już wiem, po prostu Kada zrezygnowała z opon, także te koła dzięki temu będą mogły się ślizgać. Na pewno koła z gumowymi oponami wyglądałyby dużo lepiej. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby też dać tutaj 2 zestawy kół. Jedne do tego, żeby można było korzystać z funkcji, a drugie do tego, żeby też dobrze wyglądał na półce. Instrukcja jest bardzo gruba, ma prawie 450 stron. Na pewno będziemy mieli tutaj wprowadzenie. Zdjęć jest mnóstwo, bardzo fajnie, że są porównania. Jest jeszcze tabliczka, jakościowo bardzo dobrze wyglądająca. Skończyłem pierwszy etap budowy, w którym konstruujemy ramę. Jak widzicie, konstrukcja jest solidna, dobrze usztywniona. Naprawdę tutaj używam bardzo dużo siły w tej chwili. Mnie bardziej podobają się te konstrukcje ram w pojazdach u Kady, ze względu na to, że one są gęstsze, nie ma tak jak w przypadku Lego dużych ramek. Zauważyłem bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi o piny. W tych starszych zestawach one wchodziły bardzo ciężko, były bardzo ciasne. Tutaj szczególnie jak wpinamy belki na kilka pinów, nie musiałem się tutaj z tym mordować, wchodziły one bardzo lekko, więc to na pewno na plus. Jestem w trakcie drugiego etapu i do budowy zawieszenia wykorzystujemy mocniejsze aksle z włókna węglowego. One są tutaj oznaczone takim kwadracikiem. Ważne, żeby na to zwrócić uwagę. W miarę łatwo je odróżnić, ponieważ te karbonowe są w pełni matowe. Te standardowe mają lekki połysk. No i te z włókna węglowego wydają inny odgłos przy stukaniu. Amortyzatory w tym zestawie mają możliwość
ustawienia twardości. Tutaj kręcąc tym elementem, jak widzicie, możemy spowodować, że zawieszenie będzie dużo twardsze. Teraz jestem w momencie podpinania silników do tylnego zawieszenia, ale zanim je wszystkie podepnę, to pokażę Wam, jak tutaj działają te mechanizmy. Do każdego koła będzie podpięty silnik serwo, który będzie nam podnosił i opuszczał zawieszenie. Jak widzicie, tutaj mamy podpięcie do silnika, następnie przejście do małego koła zębatego, do dużego i na sztywno do małej elki. Ważne, żeby tutaj ten element był wypośrodkowany, tak jak jest to pokazane w instrukcji, bo wiadomo, serwo ma zakres w prawo i zakres w lewo i w ten sposób będzie działało to podnoszenie i opuszczanie zawieszenia, czyli silnik obraca się w prawo i wtedy zawieszenie się obniża, silnik będzie działał w lewo i wtedy zawieszenie będzie się podnosiło. Każde koło będzie miało też oddzielny silnik odpowiedzialny za napęd. Tutaj mamy podpięcie do silnika, zejście z prędkości, przejście do krzyżaków kulowych, gdzie mamy zmianę kierunku i tutaj mamy wyjście do koła. Przy rozpakowywaniu w ogóle nie zauważyłem tego małego blankietu z naklejkami, a on jest bardzo przydatny, ponieważ zaznaczamy kolorami silniki. Tak wyglądają zaciski, które wpinamy sobie tutaj. I tak prezentuje się już kompletne tylne zawieszenie z podpiętymi silnikami. Mamy dwa twarde, bardzo twarde amortyzatory. Jeszcze jak widzicie, zgodnie z instrukcją trzeba było te amortyzatory utwardzić. Jestem w momencie, w którym będę podpinał silniki do przedniego zawieszenia, ale też, tak jak w przypadku tylnego zawieszenia, najpierw pokażę Wam, jak działają mechanizmy. Tutaj będzie podpięty serwo motor do skrętu. Jak widzicie, skręt jest oparty na zębatce i w ten sposób on działa. Jeszcze nie jest tutaj usztywniony. Tutaj z kolei po obu stronach będą podpięte dwa kolejne serwo, które tak jak w przypadku tylnego zawieszenia będą odpowiedzialne za podnoszenie i opuszczanie. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak na tylnym zawieszeniu. A po drugiej stronie będą podpięte dwa silniki L odpowiedzialne za napęd. Tutaj również wygląda to dokładnie tak samo jak na tylnym zawieszeniu. Mamy małe koło zębate, zejście z prędkości, przejście do krzyżaków kulowych. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, żeby ten aksel i ten były w tej samej pozycji, żeby oba były wypośrodkowane. Wpięcie przedniego zawieszenia do ramy, no jest to nie lada wyzwanie. Trzeba jednocześnie pilnować wypośrodkowania skrętu, wyprowadzenia wszystkich kabli, tym bardziej, że praktycznie każdy jest wyprowadzony na inną stronę. Szczerze mówiąc, do tej operacji przydałoby się, żeby miał z 6 rąk, ale na spokojnie da się to zrobić, jak widzicie. Tak wygląda koniec drugiego etapu budowy. Trochę przeraża mnie ta ilość kabli i to, że trzeba będzie to wszystko jakoś poupychać, poukładać. W trzecim etapie budujemy drzwi i na pewno jak do tej pory był to najciekawszy etap, przede wszystkim jeśli chodzi o techniki budowania.
Podczas otwierania drzwi unoszą się, a dolna część odchyla na zewnątrz. Tabelka i gumka dociągająca utrzymuje nam drzwi w pozycji otwartej. Dzięki temu przy lekkim dociśnięciu one się nie zamykają. Jak mocniej dociśniemy, to już możemy sobie te drzwi zamknąć. Prawe drzwi mamy już zamocowane. Dodatkowo tutaj mamy wystający element, który zahacza o belkę i dzięki temu po zamknięciu drzwi utrzymują się w odpowiedniej pozycji. Jak widzicie, pojawiły się już fotele. Jak dla mnie wyglądają, prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Na początku czwartego etapu podpinamy kierownicę do układu kierowniczego. Kierownica za pomocą tego łącznika jest podpięta tutaj do tej dwójeczki z pinem kulowym. Oczywiście teraz nie skręcimy kierownicą, ponieważ jest do układu kierowniczego podpięty serwomotor, który jeszcze nie jest podłączony do akumulatora, ale myślę, że bardzo prosto można sobie wyobrazić, jak ta funkcja działa. Na kierownicy mamy 3 groszki z nadrukami i za chwilę zasłonię już cały mechanizm układu kierowniczego tutaj tym panelem. Mamy tutaj 2 zadrukowane elementy. Muszę powiedzieć, że to wnętrze mi się bardzo podoba. Wygląda bardzo estetycznie, jest fajnie zabudowane. W czwartym etapie konstruujemy też przednie światła i to jest kolejna po drzwiach dawka bardzo ciekawych, bardzo fajnych technik budowania. Czwarty etap kończymy zabudową całego przodu. Maska jest otwierana z opcją blokady w pozycji otwartej. I jestem pod koniec piątego etapu budowania. No i mam lekki stres, bo podpiąłem już wszystkie silniki do akumulatorów i zaraz sprawdzimy, czy nie zrobiłem żadnego błędu, a przy takiej ilości kabli no, można się pomylić. Na pudełku macie QR kod, który jak zeskanujecie, to pobierze Wam się aplikacja. No dobra, to chwila prawdy. Najpierw zobaczmy napęd. Tutaj wszystko działa prawidłowo. Teraz skręt. Już przez chwilę myślałem, że będzie skręt stopniowany, ale niestety nadal jest tylko i wyłącznie skręt całkowity. Teraz sprawdźmy zawieszenie. Włączmy jakiś taniec. Dobra, wszystko na szczęście działa. No i zostało nam jeszcze do sprawdzenia oświetlenie. Również działa prawidłowo. Póki jeszcze nie mamy tylnej części zabudowanej, mogę tutaj włożyć paluchy, to pokażę Wam funkcję fotela. Jak widzicie, możemy sobie regulować przód, tył. Funkcja działa na zasadzie ślizgania się po akslu. Szkoda, że nie mamy tutaj mechanizmu, gdzie kołem na przykład zębatym moglibyśmy sobie przysuwać i odsuwać ten fotel. Na pewno byłoby to dużo ciekawsze. Dobra, to zabieram się za dokończenie U9 i myślę, że wrócę już do Was po zbudowaniu całego pojazdu. I U9 jest już gotowa. Wciągający, interesujący, bardzo gęsty proces budowy. Spędziłem naprawdę świetne 3 dni budując ten pojazd i mimo, że nie ma tutaj jakoś bardzo dużo mięsa technikowego, czyli tych mechanizmów, kół zębatych, to wynagradza nam to mnóstwo przeróżnych, bardzo ciekawych technik budowania. Podczas żadnego etapu budowania nie było nudno, cały czas coś się działo. Jeśli chodzi o wygląd,
to mnie ta U9 się bardzo podoba. Zobaczcie, jak dobrze wygląda przód, jak dobrze jest odwzorowany, co rzadko się zdarza w zestawach z serii Technic. Dużą robotę robią tutaj te światła, a nie dziury. Dupa wygląda jeszcze lepiej, prezentuje się fenomenalnie, nie ma tutaj żadnych półśrodków. Ogólnie jest bardzo duża dbałość o szczegóły. Zobaczcie, że nawet tutaj mamy drobne elementy po to, żeby zachować linię nadwozia, żeby było jak najmniej szpar, prześwitów. W całej bryle tak naprawdę jest tylko jedno miejsce, gdzie aż się prosi, żeby jeszcze dołożyć jakiś klocek i to jest dokładnie to miejsce. Nie wiem, czy to przeoczenie, ale patrząc na całość, to są niuanse. Koła wydają się trochę za małe. Na pewno najlepiej wygląda przy obniżonym zawieszeniu, tak jak w tej chwili. Zanim przejdziemy do najciekawszych funkcji sterowanych przez aplikację, to pokażę Wam funkcje ręczne. I pierwsza z nich to otwieranie drzwi. Nie jest to intuicyjne, bo standardowo chcemy ciągnąć te drzwi do góry, a tak jak już Wam pokazywałem podczas budowy, musimy też odciągnąć je od dołu trochę do siebie i wtedy one nam się ładnie otworzą. To samo przy zamykaniu. Mamy otwieraną maskę, tak jak już Wam wcześniej pokazywałem, z opcją blokady. No i możemy jeszcze otworzyć sobie tutaj tylną część. Tutaj też mamy dostęp do włączania akumulatorów i tutaj też możemy sobie zablokować pozycję otwartą. Bardzo ciekawe jest tutaj mocowanie kół, ponieważ oczywiście one wchodzą na piny, ale w tej chwili nie ma możliwości, żeby to koło zdjąć, także nie ma szans, żeby podczas jazdy czy obrotu o 360 stopni to koło nam odpadło. I już Wam pokazuję dlaczego, tylko najpierw wypnę ten groszek. Tutaj mamy aksla, którego wkładamy, obracamy w lewą stronę i wyjmujemy tak jakby śrubę, która nam blokuje to koło, żeby ono nam się nie wypięło. I w tej chwili wkładamy, przekręcamy w prawo i koło jest już zablokowane. A tak U9 prezentuje się od spodu. Jak widzicie, mamy tutaj pełne zabudowanie. Cała konstrukcja jest dosyć solidna. Nie ma tutaj jakichś odpadających, bardzo ruchomych części, jakichś luźnych. Jak do tej pory jedyny element, który mi odpadł podczas testowania, podczas jazdy, to jest rejestracja, ale ona tutaj jest po prostu wpięta na 2 study. A wracając jeszcze do tych plastikowych kół, to myślałem, że po zbudowaniu będzie to bardzo mocno rzucało się w oczy, ale mówiąc szczerze, jak dla mnie nie psuje to jakoś mocno wyglądu, nie rzuca się w oczy, choć nadal uważam, że przydałby się tutaj drugi zestaw kół już z normalnymi oponami. Z drugiej strony pytanie, ile osób próbowałoby robić obrót 360 stopni na gumowych oponach, co oczywiście mogłoby się wiązać z uszkodzeniem silników. Oczywiście można tutaj podpiąć sobie koła z innego samochodu z gumowymi oponami, tylko wtedy nie będzie tych charakterystycznych felg. Dobra, to teraz zobaczmy, jak działają funkcje sterowane przez aplikację. Po odpaleniu aplikacji, wejściu w U9 musimy po kolei włączać najpierw pierwszy akumulator, trzeba, widzę, trochę dłużej przytrzymać. Dalej. I później drugi akumulator. Tutaj przełączamy się między dwoma panelami. Pierwszy służy do jazdy, drugi do funkcji zawieszenia. Duży plus, że mamy tutaj pasek poziomu naładowania akumulatorów. Tutaj, tak jak zresztą strzałki pokazują, możemy to zawieszenie sobie podnosić i opuszczać. Tutaj tymi dwoma przyciskami wybieramy sobie jedną z opcji tanecznych.
Tutaj po prawej stronie z kolei możemy sobie przechylać samochód na jedną stronę. Tutaj nam się unosi, opuszcza sam przód. A tutaj na boki. Jeszcze zobaczmy sobie to przechylanie na boki od przodu. Także ten panel odpowiada tylko i wyłącznie za wszystkie funkcje sterowania zawieszeniem. No i naprawdę mamy tutaj spory wybór. Wracamy do pulpitu podstawowego i sprawdzimy sobie jeszcze ten obrót o 360 stopni. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać tutaj na stole. Tutaj mamy dwa przyciski, które przytrzymujemy i wybieramy sobie albo obrót w lewo, albo obrót w prawo. Próbuję na podłodze, bo tutaj boję się, że mi zaraz spadnie. Jak możecie zauważyć, mimo że ma plastikowe koła, to po śliskich panelach jak najbardziej można nim jeździć. Myślę, że na gumowych oponach na pewno ta jazda byłaby dużo szybsza, bo te koła się ślizgają. Skręt, jak możecie zauważyć, jest nawet niezły. Do układu kierowniczego jest podpięta również kierownica. No i cóż, podsumowując, jak dla mnie bardzo udany model z ciekawym procesem budowy, no i ze świetnymi, innowacyjnymi funkcjami. Jest coś nowego, coś świeżego, a nie tylko skrzynie biegów, które oczywiście bardzo lubię, szczególnie proces ich budowy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się,